Na kamieniu wyryto napis, że 10 lipca 1941 roku Niemcy spalili tu żywcem 1600 Żydów. Teraz wiadomo, że w zbrodni uczestniczyli też Polacy. Nieznana jest natomiast dokładna liczba ofiar. Pomnik usunięto, bo miejsce tragedii będzie uporządkowane i upamiętnione w nowy sposób. Prace budowlane mają rozpocząć się na początku kwietnia. Rozbiórkę konsultowano ze środowiskami żydowskimi. Usunięty głaz trafi do Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. In the small town of Jedwabne in northeast Poland, Jews lived side by side with Poles for over 2 centuries until July 10, 1941. Just weeks after the Germans occupied Jedwabne, almost the entire Jewish population was rounded up into a barn and burned alive. For decades, this crime was attributed to the Nazis, but recent evidence indicates that Polish townspeople were actually responsible. Jedwabne was a living, beautiful town. The majority of the people in the city and town were Jews. But around the town, all the gospodari, the farmers, we lived on the street Przetulska ulica. It was lively, and the chaussee to Lomża would walk boys and girls and couples and singing. Na calinu, a calinu, a calinu. I found out about Jedwabne, what happened in 1945, by the end of the war. But we know clearly, we know that thousands upon thousands of children's shoes are spread in the streets. Where are the children? It was the most horrible day because people were dragged out from their houses, men, women, infants, children. They were beaten on the way, bloodshed on the way. In the barn, they were locked up and they spilled gasoline from the roof. And this fire, this scream was terrible. And people screamed so much, but the bojówki had music to extinguish the noise of cry. The cry should be heard even after they are dead. Nie jestem ani historykiem, ani nie jestem przedstawicielem organów ścigania. Nie mam kompetencji ani wiadomości, by zabierać głos na temat przebiegu, w szczegółach samej akcji w Jedwabnem. Natomiast moja wiedza była na tyle głęboka, żeby stwierdzić, że w Jedwabnem dokonano zbrodni ludobójstwa. Ponieważ kilkaset osób, głównie dzieci i kobiety, zostało w okrutny sposób zamordowane, zostało żywcem spalone. I rosła we mnie jakby taka determinacja i siła, żeby jednak trwać przy swoim stanowisku, żeby godnie przynajmniej ten teren otoczyć, żeby tam każdy, kto przyjedzie, czy ktoś z Jedwabnego, czy spoza Jedwabnego, zobaczył jasno na białym, że tu leżą pomordowani ludzie. Przez kogo? Przez ludzi. Człowiek człowiekowi ten los gotował, żeby to było ostrzeżenie. Anna is a Polish newspaper journalist who has been working on a book about the Jedwabne pogrom.
czuję się przede wszystkim Polką. Tu są moje korzenie, tu są moi przyjaciele, tu jest literatura, do której jestem przywiązana. I to są takie momenty, kiedy czuję, że moja tożsamość jest żydowska. I to jest właśnie w Jedwabnym, kiedy mam cały czas to poczucie, że no niezależnie od tego, jak bym się nie czuła Polką, to moje dzieci byłyby spalone w stodole. From a glacier high in the Himalaya, the Ganges journey begins. Leon and Leszek are two former residents of Jedwabne who now live in America. They go with Anna to Rabbi Baker's apartment in Brooklyn, New York, to meet him for the first time. Pan Leon Dziedzic. Tak jest. Tak, Leszek. Pan Tak Leszek jest. Leszek. Tak. Pan lubi wodkę? A no nie, Nie? nie można, bo ja Nie można. chory. Ja przyjmuję Leon's lekarstwa. family saved one of the Jedwabne Jews. They later were persecuted for testifying to the Polish media about their recollections of the Jedwabne massacre. Tu te osiedla to byli przeważnie żydowskie, aż do Umrzyjskiej ulicy Tak. z naszych. No, bo ja obcował z młodzieżą żydowską. Kowala Szmujła znał. Kowal? Kowal na cmentarnej ulicy. Kowal Szmujł na rogu. Tak, Przystrzelska ulica. Przeszerskiej ulicy. Tak, Kozynę. Na rogu znaczy, tylko mnie nazwać piekarz żydowski na rogu. Tak. Znaczy piekarnię. To u tego Żyda znaczy tego za 5 groszy. Tak. To kupił 3, a u Polaka za 5 groszy 2. Aptekarzem był Cukerbran Żyd, aptekarz na Umrzyjskiej. Cukerbran, sklad apteczny. Ja znałem też Kowali, 3 Kowali Jedwabnego, blisko do Kosaki. Tak, do Kosek blisko. Ja wiem, znam. Modowali, tak, modowali. Ironically, there are a handful of Jedwabne survivors on the opposite side of the world, in Argentina. Mietek and Berek are among the few Jews to survive the Jedwabne pogrom. Elsa, Mietek's wife, escaped another pogrom only a few miles away in the town of Szczuczyn. I ja słyszałam, jak byliśmy w domu, ja byłam, moja matka i mój ojciec, byliśmy tam i w nocy słyszeliśmy krzyki. To ja powiedziałam mojej matce, mi się zdaje, że biją Żydów. I w ten moment przyszła ja nie widziałam, ja tylko słyszałam krzyki i ja się schowałam z moich rodziców. I jak rano, jak tylko wstali, powiedzieli, już wszystkie zabili dużo Żydów, to ja uciekłam. Poszłam do mojej, tam miałam moje ciotki w tym Jedwabnym. I ja powiedziałam, że u nas zabijali, wszystkie zabili. Bo ja nie chcę mówić, kto zabił. Powiem mi, jak to się stało. I ja powiedziałam do mojej ciotki, wiesz, cioty, do mojego wujka, ja chcę tutaj być więcej. Ja ci mówię, lepiej idź do Łomży. I do Łomży jest większy. Ale tutaj ja nie widzę dobrze. Oni już myśleli, że albo oni już chcieli, że tutaj coś dobrze nie będzie. Miał synów, miał 5 dzieci tam jeszcze, miał wnuczki, mieli może 20 ludzi z mojego wujka. Oni tam wszystkie je spalili. They asked me if I liked Jedwabne. W naszym dzienniku oni zapytali mnie, czy ja kochałem Jedwabne. I certainly loved Jedwabne. Loved with a D means I loved then when I was a child. A oni napisali, że ja kocham Jedwabne teraz.